Siema, witajcie na następnej wyprawie. Znajdujemy się w jednym z najdziwniejszych miejsc na świecie. Śmiało mogę to powiedzieć, ale to nie jest najważniejsze słowo. Mianowicie znajdujemy się w jednym z najbardziej skażonych miejsc w samych Stanach Zjednoczonych. A czemu tak mówię? Ponieważ ten piasek, który mam w ręku, ma w sobie wiele toksyn, przez co jezioro, które jest za mną, praktycznie już umarło, a ludzie, którzy kiedyś tutaj mieszkali, już dawno się stąd wyprowadzili. Ale jeśli interesuje Was historia miejsca, w którym się znajdujemy i czemu jest umarłym, można powiedzieć, postapokaliptycznym miejscem rodem z Mad Maxa, to już Wam mówimy. Miasteczko Bombay Beach leży nad jeziorem Salton Sea, miejscem, które kiedyś było kalifornijskim rajem wypoczynkowym dla gwiazd Hollywoodu. Dziś natomiast jest symbolem katastrofy ekologicznej. Przez dziesięciolecia do jeziora spływały nawozy, pestycydy i inne zanieczyszczenia z okolicznych pól. Ponieważ Salton Sea nie ma naturalnego odpływu, woda paruje, ale toksyny i sól pozostają. Z roku na rok ich stężenie rośnie, zamieniając jezioro w jedną z najbardziej skażonych miejsc w USA. Takie miejsca wyglądają na kompletnie odcięte od świata, ale podczas naszych wyjazdów internet to jedno z podstawowych narzędzi pracy. Przez całą podróż po Stanach korzystamy z Orange Flex Travel i dzięki temu zawsze mamy dostęp do internetu, nawet na takich odludziach. O naszym partnerze opowiemy w dalszej części odcinka, a teraz zobaczmy, jak żyje się na toksycznej plaży. Powiem wam, to jest tak dziwne miejsce. Praktycznie nie spotkaliśmy ani jednej osoby i idziemy teraz dnem jeziora, a co jest najlepsze, że tutaj strasznie śmierdzi. Taką padliną bym powiedział i w ogóle na ustach mam taki jakiś dziwny posmak. I żebyście wyobrazili sobie skalę tego zjawiska, to po czym idziemy to jest dawne dno i przy okazji wdychamy toksyny, bo w tym właśnie pyle znajdują się toksyny, o których opowiemy później, ale nie przesadzamy. Wdychanie tego powietrza jest toksyczne, co wskazują statystyki zachorowalności na choroby płuc w okolicy. Naprawdę, okoliczni mieszkańcy wdychają truciznę. I Tylko tu nikt nie mieszka. oprócz 300 osób. Oprócz 300 osób, ale problem jest stanowy, bo ten pył wielokrotnie dochodzi nawet do Los Angeles, które jest kilkadziesiąt kilometrów stąd. W każdym razie, od brzegu, do którego dojdziemy, do poziomu wody aktualnego, to jest około 200 metrów. Tak ten poziom wody się cofa. Te toksyny spowodowały kilka katastrof naturalnych. W 2009 roku ryb w tej wodzie szacowało się na około 100 milionów. W 2019, czyli 10 lat później, szacowało się to już na około 98% mniej. Jedyna ryba, która tutaj żyje, to jest tilapia. Jeśli kojarzycie pangę, no to jest podobna ryba, taka najtańsza i raczej podła. No jeszcze po tym jak słyszę to, no to raczej już jej nie będę jadł. Ale kolejna sprawa, 96 lata. Czemu w ogóle tutaj było takie też skażenie nie tylko z tych pestycydów, a mianowicie jad kiełbasiany. Ale jad kiełbasiany przecież się wytwarza z martwych tkanek, można by powiedzieć. A skąd one się wzięły? A mianowicie już od lat 80. coraz bardziej to miejsce się degraduje. Mianowicie dlatego, że woda się cofa, jest coraz mniejsze nawodnienie tego terenu, przez co ryby umierały, zostały wyrzucane na brzeg. Ptaki zjadając te ryby, no i zarażało się właśnie tym jadem kiełbasianym, umierała. I wtedy w latach 96 przez parę tygodni non-stop 24 godziny na dobę spalano właśnie zwłoki ptactwa i tych wszystkich ryb. Skala jest przeogromna tego, co tutaj się działo wtedy. Jest teraz tylko gorzej, to się coraz bardziej cofa, jest coraz bardziej zasolone, bo jest coraz mniejsze objętościowo, więc jest tylko gorzej. Ale chodźmy dalej, ponieważ nie jest to koniec tych makabrycznych historii, to dopiero początek. Macie coś sobie do zwierzenia? Znalazłeś konfesjonał? Tak. Chyba muszę. Sam się odpukał. I taka rzecz od kuchni, bo czasami pokazujemy różne rzeczy, jak my się zajmujemy. Nie pamiętaliśmy nazwy ryby, poza kamerą to sprawdzałem, ale nie to chciałem wam pokazać. Czasami robimy takie rzeczy. Niesamowite jest to, że mam 5G pełny zasięg na środku pustyni. No, to jest prawda. My naprawdę jesteśmy w oazie pośrodku pustyni, skażonej oazie. Co jest bardzo wygodne, bo zaraz będziemy używać GPS-a i innych tematów. Bez internetu nie ma komunikacji, ale
Mała rzecz, a cieszy. I właśnie jest jeden temat, który nas zastanawia, ponieważ napis jest logiczny, żeby przywrócić to morze z powrotem. To jest katastrofa naturalna, zabite ryby, pelikany, które również wyginęły tak naprawdę. To morze jest praktycznie martwe, ale zastanawia nas ten znacznik, że poziom jakby spadł o 236 stóp, tylko 236 stóp to około 80 metrów, więc ciężko mi wyobrazić, żeby 80 metrów było nad nami. Wydaje nam się, że to jest kwestia cofnięcia od linii nabrzeżnej. Dajcie znać, co o tym sądzicie. elevation, wysokość. No więc właśnie, tylko... Chodzi od poziomu morza. mi się Albo o wydaje. poziom morza. Dajcie znać, co sądzicie w komentarzu. Postaramy się znaleźć kogoś na Bombay Beach, mieszkańców, żeby z nimi porozmawiać. Spytamy, jak tu się żyje, ale też o ten znak. Może jest jakieś drugie dno w tym. Może drugi znak. Trzeci. Posłuchajcie, zaraz się rozdzielimy, ale zanim do tego dojdzie, posłuchajcie o tym, jak będziemy się komunikować, a posłuży do tego internet, a dokładniej mówiąc pakiet Orange Flex Travel. Podczas całej naszej wyprawy przez Stany Zjednoczone towarzyszy nam aplikacja Orange Flex, w ramach której dostępna jest usługa Orange Flex Travel. Który mimo tego, że jesteśmy na totalnym odludziu, spokojnie gwarantuje nam dostęp do internetu. Posłuchajcie, jakie to jest proste. Najpierw instalujecie aplikację Flex, później wybieramy opcję Orange Flex Travel, następnie pakiet roamingowy, który Was interesuje, rejestrujemy się i instalujemy eSIM. Wasz stary numer i stara karta SIM pozostaje, ale nie ma to znaczenia, ponieważ operator tworzy nową kartę eSIM, która gwarantuje Wam dostęp do internetu. Takie rzeczy z praktyki. Konrad aktywował kartę eSIM w Polsce, ale nie włączył tego pakietu dopóki nie wylądował w Stanach Zjednoczonych. To jest taki fajny protip, żeby nie leciał Wam czas ważności pakietu, kiedy jesteście w samolocie i ten internet nie jest Wam potrzebny tak naprawdę. Są różne pakiety internetu dostępne w wielu różnych krajach, zależnie od tego, ile Wam jest potrzeba tak naprawdę. My przeważnie bierzemy około 10 GB, co przy 10-dniowej wyprawie, wrzucaniu social mediów, sprawdzaniu map, dzwonieniu do siebie, dzwonieniu na wideo rozmowach do Polski, naprawdę jest spoko opcją. Ale nie miałem żadnego rachunku grozy, bo cały czas w aplikacji mogę monitorować, ile tego internetu mi zostało, co jest bardzo wygodne. Także ta eSIM gwarantuje Wam dostęp do internetu w miejscu, w którym jesteście. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w kilkudziesięciu krajach, które są na liście obok. Gdybyście chcieli spróbować Orange Flex Travel, to z naszym kodem URBEX20 macie 20% zniżki. Naprawdę gorąco Wam polecam, bo lecę na tym na trzeciej wyprawie. Mega wygodne, mega sprawny temat, a my idziemy smażyć się na pustyni. Operacja taktyczna. Tutaj parking, zostawiamy nasze GMC, my idziemy z Łukaszem tam do Bombay Beach. Konrad zostaje na plaży. Kontakt na Messengerze, tak? Tak jest. Hi bye. Na wejściu na plażę jest taka tablica ostrzegawcza. Weźmy sobie tłumaczę Google. W pewnych warunkach woda może wytwarzać toksyczne, szkodliwe zakwity glonów. Szczególnie są narażone dzieci i zwierzęta, choroby w wyniku kontaktu z wodą lub jej połknięcia, co nie? Prosimy o zwracanie uwagi na wszystkie znaki i tam są trzy jakby kolory tych ostrzeżeń wyznaczone, czyli tam żółty, czerwony i pomarańczowy. Kurde, grubo, co nie? Jak już w Stanach coś takiego piszą, to znaczy, że rzeczywiście no jakby ta woda jest monitorowana, a znaczy, że rzeczywiście jest lipa. Natomiast właśnie weszliśmy do Bombay Beach. Zobaczcie, dookoła są takie parcele. Niektóre są ogrodzone, a niektóre są ogólnodostępne. Zobaczymy, gdzie się uda wejść. I tutaj gdzieś widziałem, jak kiedyś na mapie jakiś sklep był. Potem sobie zobaczę na nawigacji. Zapominając o tym, że technicznie wdychamy teraz te toksyny, to miejsce, Bombay Beach, do którego teraz idzie Kuba, słynęło kiedyś, no było po prostu kurortem, przyjeżdżały tutaj różne gwiazdy, nawet Frank Sinatra tutaj przyjeżdżał z okolicznego Los Angeles. No teraz, no daleko tu do kurortu, no generalnie oryginalnie mieszkańcy się wyprowadzili, ale wprowadzili się naprawdę oryginalni mieszkańcy, ponieważ tu się, tak jak w Slab City, wprowadzili po prostu takie artystyczne dusze, co tak jak widać, nie wiem, czy to jest element jakiegoś wystroju, ale no tak to wygląda, nie? Raczej to wygląda jakby element właśnie sztuki jakiejś nowoczesnej albo taką posiadówę tutaj mieli. Na pewno chcemy porozmawiać z jakimiś mieszkańcami, ale są wspólne elementy, które wszędzie są widoczne. Tutaj nie wiem, nie znam się na sztuce, nie będę tego interpretował, ale to, co mogę interpretować, że wspólne elementy to jest to, że ryby, wszędzie są znaki martwych ryb, wszędzie są oznaki tej katastrofy ekologicznej. Wybrałem sobie cel, ten statek piracki, który jest tutaj. No i musicie wiedzieć, że jesteśmy
praktycznie na pustyni, mimo to, że tutaj jest jezioro, które jest sztuczne. Ale jesteśmy na tej pustyni, jest ze 35 stopni, dlatego mam czapkę, której zazwyczaj nie noszę i okulary, których też zazwyczaj nie noszę, bo za bardzo nie lubię. Tutaj jakiś kamper, trochę jak z Breaking Bad. Chevrolet. To takie złomowisko, obozowisko. Nie wiem, czy ktoś tutaj kiedyś mieszkał, czy... Pewnie tak. Kolejny rozwalony. To jest właśnie taki... Gołębie mieszkają. To jest w ogóle kolejny taki typowy amerykański klimat. Natomiast tutaj do najbliższej takiej oazy, że tak powiem, gdzie są normalne miasta, czy coś można kupić, jest 20 chyba mil. Dlatego często mieszkańcy używają wózków golfowych i nimi jeżdżą. Tu jaki płetwonurek, zobaczcie. W trumnie. Wielu takich artystów tutaj się po prostu poprzeprowadzało. I tak jak oglądaliście może nasz odcinek z Slab City, to jesteśmy bardzo blisko. Panuje tutaj bardzo podobny klimat, tylko jest to, nie wiem, że tak powiem, bardziej zorganizowane i ogrodzone. I gdzieś czytałem, że rzeczywiście to są prywatne posesje pokupowane sobie przez ludzi. Zobaczcie na to. Stoję po prostu na środku skrzyżowania i nie słychać tu nic, tylko ptaki. School Pony. To też opuszczone. Myślałem, że to jakiś sklep jest. Niektóre chemikalia dawki chemikaliów są wyższe w skórze, tłuszczu, we wnętrznościach i opisane jest, żeby jeść tylko fileta odcięte z całego resztą i są podane dawki, które są mniej więcej dobre dla zdrowia, że ogólnie ryby, i tu zgoda, że są dobrym źródłem witamin, protein itd., ale jednocześnie trzeba unikać ryb, które mają wyższe poziomy selenu, które mogą powodować problemy zdrowotne. No i tutaj dla dzieci i kobiet między 18 a 49 rokiem życia można 2 razy w tygodniu podawać rybę. To jest ciekawe i zakładam, że rybę z tego jeziora, bo też trzeba pamiętać, że pomimo, że 98% życia w tym jeziorze wyginęło, to jednak pozostała ta tilapia, ta ryba, która najwidoczniej nie polecam. I powiem wam, i nie mówię do tego jako lokowanie, ale niesamowite jest to, że rzeczywiście jesteśmy pośrodku pustkowia. I ten dostęp do internetu jest normalny, tylko patrzcie, tutaj są satelity, nie wiem, może gdzieś tutaj jest BTS ustawiony przez mieszkańców, którzy się to wprowadzili, dlatego jest BTS, to też tłumaczy, dlaczego jest tu tak dobry internet. I gdzie są ludzie? Bo są świeże lampy, kamery, satelity, wiemy, że to jest zamieszkałe, są znaki, uważajcie na psa, a jest niesamowita cisza, nawet tych psów nie słychać. Może nie wiem, ja wpadłem w jakąś pętlę czasową i wyskoczyłem nie wiem, po katastrofie jakiejś jądrowej. A teraz to, o czym naprawdę chciałem z wami pogadać, mianowicie o naszym Patronite. I nie chciałbym, żeby to była jakaś taka chamska reklama, o której nagle usłyszycie, że gadają, chcą hajs, przecież zarabiają z YouTube'a, więc są milionerami. No nie, mamy swoje prace, za każdym razem to podkreślam i muszę o tym mówić, że my też mamy pracę na etacie, bo z YouTube'a nie żyjemy, nie bylibyśmy w stanie we 3 wyżyć z YouTube'a, więc tak naprawdę to wszystko, co jest na Patronite, większość pieniędzy, które zarobimy z tych współprac, które lubicie, czasem nie lubicie, to jest po to, żebyśmy zwiedzali takie miejsca. Ni mniej, ni więcej. W momencie, kiedy mamy już swoje dzieci, rodziny, nie bylibyśmy w stanie, nie moglibyśmy utrzymywać tego wszystkiego z pieniędzy, które zarabiam w tych naszych regularnych pracach, tak to nazwę, odbierając naszym rodzinom, można powiedzieć, pieniądze na ten chleb. Więc YouTube tak naprawdę jest dodatkiem do naszej pensji, plus te wszystkie podróże, ale tak naprawdę ten Patronite, chociażby i ci ludzie, którzy nam zaufali, to są ludzie, dzięki którym możemy to nagrywać. Więc jeśli byście chcieli nam pomóc, to serdecznie zapraszamy na naszego Patronite'a. Link jest pod filmem, tam w opisie. Każda cegiełka się liczy, serdecznie dziękujemy i zobaczymy, czy da się tutaj wejść. Tu się go leje. To jest tylko jedno wejście, które jest zamknięte. To można się na niego tylko popatrzeć. No i raczej już stąd nie odjedzie. Ten domek wygląda bardziej, jakby już był zamieszkany. Ewentualnie też jest tak, że taki fort stoi
Ewentualnie też jest tak, że oni tutaj sobie przyjeżdżają tylko w okresie letnim. Znaczy mam na myśli, że tam gdzie mieszkają na przykład w zimnych Stanach i robi się zima, nie wiem, na północy na przykład, to tutaj przyjeżdżają właśnie na ten okres przekoczować na cieplucha. Nie wiem, czy słyszycie w tle pociąg. Co to jest? Jakaś światełko się pali. Jest napisane, że na sprzedaż. No visits. Aha, to chyba ktoś sobie tak po prostu przykręcał znaki. Myślałem, że to jest jakiś sklep czy coś takiego. Tu pozamykane, ale światło się świeci od telewizora. Proszę bardzo, tu macie parcelę na sprzedaż. I to też naprawdę nie ma lipy, bo jest nawet numer podany. 9585 adres. Ciekawe, jak tu kurier przyjeżdża. Nie raz w roku. O kurde, samolot. Chyba zamknięte. No chyba, że wejście jest z innej strony. Ale zobaczcie, tu jest ten samolot, o którym wam mówiłem. Tylko, że to jest po prostu wszystko wyspawane ze złomu. Ale jakie to wielkie jest. Bombay Beach Art Culture. Już mi się aparat zaczyna grzać. Mocne, co? Trochę taka ryba, trochę samolot. Są skrzynki na listy, niektóre są w ogóle otwarte. Znaczy się, są klucze wstawione. Tutaj jest tablica. Cooling Center and Hydration Station. Jakiś cooling center tutaj jest, tak jakby centrum chłodzenia. Tylko gdzie to jest? A nie, to już było. Od 10:30. Usługi jakieś przewozowe. A to co? Jakieś kościoły? Myślałem, że to budowa na początku, a to jakiś kościół. To jest, słuchajcie, właśnie to Community Cafe. Zamknięcie, otwarte środa o 8:00. Czyli już za późno. Dzisiaj mamy wtorek. Myślałem, że właśnie tutaj da radę wejść. A nie, jest też napisane, że closed. Że da radę wejść po prostu z kimś pogadać, bo to jest taka, no nie wiem, kawiarnia. Tutaj coś takiego jest zrobione. I takie muzeum widzicie właśnie na powietrzu. Zrobione z jakimś elektroluksem latającym. Schowałem się na chwilę pod drzewem, bo po prostu jest taka patelnia, że masakra. I patrzę, gdzie tutaj jeszcze są jakieś sklepy. Sky Inn tutaj jest jakiś, wkrótce otwarcie o 10:00. Na piechotę stąd mam 5 minut w tamtą stronę, no to idę. Może jest to rozwiązanie na kryzys mieszkaniowy, bo generalnie ceny domów tutaj w Stanach podobno świrują tak samo jak u nas. Młodzi tak samo jak u nas raczej mają małe szanse na kupno własnej nieruchomości. Może to jest rozwiązanie, że mając do wyboru mieszkać obok skażonej rzeki, a mieć własny dom, no to ludzie wybierają własny dom. Oczywiście żartuję, ale no kurde, niesamowite jest to miejsce. W całych Stanach Zjednoczonych, ale najbardziej w Kalifornii, no wiadomo, ze względu na pogodę, jest problem właśnie z dostępnością wody. Tutaj wody podziemne, głębinowe są bardzo mocno eksploatowane. Już nie pamiętam, jakie to były liczby, ale naprawdę potężne ilości od lat 50. Generalnie wody gruntowe, które nie są w stanie się odnawiać, są eksploatowane nadmiernie. Ten problem z dostępnością wody po prostu zaczyna być coraz szerzej komentowany w Stanach Zjednoczonych. I to nie jest tylko katastrofa tylko Salton Sea, ale zbliżająca się katastrofa ogólnie w rejonie. I tutaj wyskoczyło też mi na Instagramie ciekawy temat a propos centrów danych AI. Że wielu mieszkańców w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno protestuje centra danych, które wykorzystują niesamowite ilości wody do chłodzenia właśnie centrów danych. Same centra danych zajmują jakieś... Słyszałem ostatnio o budowie centra danych, które ma mieć 40 000 arów. I tam też mieszkańcy oznaczają to, że tam gdzie już te centra danych powstały, mieszkańcy sygnalizują, że przez to, że centra danych zużywają wodę do chłodzenia, to nie mają wody pitnej w swoich domach. I coraz większa spirala się nakręca niechęci wobec właśnie centrów danych, wobec ogólnie AI w Stanach Zjednoczonych. Między innymi właśnie przez dostępność wody pitnej. Więc problem nie jest, tak jak mówiłem,
problem nie dotyczy tylko jednego wysychającego jeziora, ale problem jest o wiele, wiele szerszy w całych Stanach Zjednoczonych. Ale będę odpalał klimatyzację, oj będę. Na Maxiora i jedziemy szukać chłopaków. O, w ogóle to jest spoko sprawa, widzicie? Tylko wy możecie to zobaczyć teraz i ja. Na szybie mi się pokazuje prędkość, jaką jadę. Muszę uważać, żeby Łukasza jeszcze nie rozjechać. Tej kropki tam. O, fajnie, że do mnie teraz zaczął dzwonić. Łukasz zaczął do mnie dzwonić w momencie, kiedy jadę do niego telefonem. I to jest właśnie ten kontakt. O. I chyba chce się zmierzyć. Ale raczej nie mam z nim szans. Tak, słucham. Nie widziałem, że dzwoniłeś. Ale widziałem wielkie GMC, które jedzie w moją stronę. Szkoda, że nie widziałeś, że dzwoniłem, bo tak naprawdę mogłem już nie żyć i być trupem w jeziorze śmierci. Przepraszam, jestem milenialsem, który wyciszył telefon 3 lata temu i tak mi zostało. Ale powiem ci, że serio mi się gorzej to oddycha. No jest, ja czuję taki, nie wiem jak to nazwać, ale dusi mnie, wiesz? Sól pomieszaną z pyłem i No. też mnie dusi, ja ogólnie mam problemy z płucami i ja serio czuję się, jakby mi taka pięść się zacisnęła na płucach, także złapmy Kubę, nagrajmy to i jedźmy stąd. No. Jest wózek golfowy, widzicie? Tym sobie śmigają ludzie. Nawet ma swój własny garaż. Tutaj wielki taki kamper, łódeczka. Chociaż nie wiem, czy ktoś się odważy pływać po tym. No i oczywiście jest i ona powiewająca na wietrze. Dobra, to jest to Sky Inn. World famous. Jak wszystko. Nie wiem, czy jest otwarty jeszcze, czy nie. Zaraz zobaczę. No niestety, okazało się, że jest zamknięte. Mimo to, że już jest po 10. Ale zobaczyłem, że tutaj zaraz obok jest jakiś Mumbai Store. Mini Mart. The Chow and Mini Mart jest. Dobra. Minutę. No, co tam? A gdzie jesteś? Idę do sklepu. Mam nadzieję, że jest otwarty. A jest sklep na mapie? No, nazywa się Bombay Market. Mini Mart. Coś takiego. A, bo wielkie GMC mnie prawie rozjechało, to wrzucimy na mapę i podjedziemy do ciebie. Spotkałeś kogoś? Nie, nikogo. Jeden samochód. O kurde. Jeden samochód, ale... No, dobra, otwarte chyba jest. Tam się spotkamy. No to jedźcie. Jedziemy do ciebie. Na zachodzie jest, tak jakby. Ty, Tadziu. No, Tadziu. Ciekawe, czy to polski Tadziu, Czekaj. czy amerykański Tadziu. No polski Tadziu, dawaj wyjdziemy, może jest tu Tadziu gdzieś. Może nawet wiedziałem. Ty, bo jak ci zostanie tutaj to autko. Może oni też tak wjechali. I to jest klimat Fallouta, kurde. No, tysiące... Trzymaj. Przesadziłem z tymi tysiącami, ale dziesiątki klasyków stojących na pustyni obok skażonego jeziora. Pomiędzy w sumie domkami, które w większości nie istnieją, ale są przyczepy, w których żyją ludzie. Nomadzi, można tacy powiedzieć. Ale zobacz też, jakie życie jest ulotne, nie? W latach 80. to był kurort. Przyjeżdżały gwiazdy z Los Angeles, a 40 lat później Bombay Beach, Drive-In. I jeżeli dobrze pamiętam, to jest też kultowe miejsce, ponieważ jest to oryginalne miejsce, gdzie była taka knajpa właśnie Drive-In. No i oczywiście zostało to zaadaptowane przez artystów tutaj okolicznych, tutaj mieszkających i przerobione właśnie na taką wysypisko wraków? Wysypisko wraków. Taka furgonetka kojarzy mi się jak w Smakoszu w tym horrorze, że jeździł podobną i właśnie w tej pacy trzymał te swoje ofiary, którymi tam zjadał bebechy bodajże, już nie pamiętam. No i właśnie czymś takim jeździł. Ona sama w sobie jest straszna, powiem wam szczerze. Nie wiem czemu, ale czy to ze względu na to, że byłem dosyć młody, jak oglądałem ten horror i to zostało we mnie, że jak widzę ten samochód, to się budzi we mnie jakieś obiekcje, ale powiedzcie sami, czy ta furgonetka, jakbyście ją zobaczyli na ulicy wieczorem, to byście nie myśleli, że jedzie nią morderca, porywacz, sprzedawca lodów? No może być tak, bo to miało być do końca ulicy gdzieś po prawej stronie, nie? A może w sklepie będzie, wiesz, ktoś z nami pogada, w ogóle jest 30 stopni, jest niesamowita ta pogoda. No, nie powiedziałem do kamery, w sumie 35, ale powiem wam, że to jest środek pustyni, jest tu tak gorąco, że naprawdę... Znaczy odczuwalne to jest 40 coś, nie? Autobus jeszcze weźmiemy. Coś jeszcze? No to tyle pocztóweczek dla naszych patronów. We had a few questions because you're living there. How long living here? I have lived here for 7 years. 7 years. Yeah. Why you live it here? Why you live here? I have family. Okay, so you come back to the family here, yes? Yeah. Okay, so what about
Salton Sea, about this ecological disaster. We find that new information at the internet that is all water is poisoned. It's bothering you? To a certain degree, it is because of all the industrial runoff Yeah. and things of that nature. But I mean, it's pretty safe to swim in. A lot of our residents still swim in it, and they'll take little boats out there. There's a dock up there if you want to go Okay. out there and see it. You know, it's not too bad. We don't drink it, obviously, or get any of the fish out of it, but it's not bad. We do have people around here with some asthma issues. Yeah. Whenever the seabed kind of goes down, because it's just evaporating at this Yeah. point. The dust that's left over disperses into the air, and a lot of people have like breathing issues and things of that nature. We do have one of the higher percentages of that in this county, and they attribute it to the Salton Sea, but it's not necessarily, you know, the main cause. But it definitely is, like, exasperates pre-existing conditions and things like that. But as you can see, these trees right here, that's kind of part of our plan to trying to combat that dust that comes in. It's Yeah. gonna obviously take a while for them to grow up tall, but we started that. Actually, I was on the board of directors, and that was kind of one of our projects, was to get those trees put in for that reason. So And it's working. I know that the trees to grow up, you need to many years, but when they grow up, you think it will be stop the dust? I think it'll help significantly. Yeah. There's obviously going to be a lot more things that need to be done. You know, there's a lot of research going on with the Salton Sea for many different projects, and that's one of them. And you know, they are looking for ways to make it healthier and safer. But I think the biggest concern right now with the Salton Sea is the fact that it's a lithium mine, and they're really highly hyper focused on trying to figure out a way to extract the lithium from that. So, but they got to be able to do it in a safe way, and that goes along with, you know, the dust and the industrial runoff and exposing the residents to that. Yeah, So. I get it. And come back to water. When you get the drinking water, is going by trucks, or are you going taking from the ground sources? We actually here our water we get it from Coachella Water. What is it? Coachella. Yeah. Anyway, they supply our water to here, and it's actually some of the best water in the region. So. Okay. But if you go a little bit further that way, it's a completely different water company that supplies the water. But yeah. And we spot a lot of artistic monuments and like that. This city is full of artists, or it's just a small group of artists who are making the city looking like that? Yeah, so originally this was like a resort town before all the salt. Those we call those bombers. You gotta be careful of those. Yeah, it used to be like a resort town, and you know, when it was fresh water, this was very booming back in like the 50s, something like that. And you know, people would bring their families and go boating, fishing, all that. But once the salinity levels rose, obviously that drove the people away. Yeah. And this kind of became. It was in the 80s? Yeah, something like that. And then this became like a ghost town kind of. And the artist community, we do have an artist community. They don't all always live here 100% of the time, but they came and they kind of revived things. You know, they put in art installations, they brought some of the properties and restored them and things of that nature. And so, like, we're really grateful for them because, you know, they brought life back to the place. And and honestly, it's very unique. Yeah, it's very unique, and we can see that life is coming back here. One last question. What do you think? What will be the future of the Salton Sea and the Bombay Beach? Well, hopefully the artists will still continue to help grow things. And then, of course, our little community of people that, you know, there's lots of people here that grew up here. They've had, you know, their family members grew up here. They have amazing memories. So there's a lot of people in that aspect trying to preserve everything. But then there's also, like I said, the artist people. They come and they see, you know, the beauty underneath it all. Yeah.
and they keep adding more, and they keep having, you know, events and things like that that draw more attention and bigger crowds. So, and the skiing, it's dead right now, but during our peak season, it's pretty busy most of the Okay. time. So, yeah. Okay, thank you so much for You're your time. welcome. Thank you. Have a How can I find you guys? Vloggers and all that? I love it. We make vlogs in Thank the you. Polish, but we have subtitles in English. Okay, perfect. And it's, what is the language? Polish. Polish. We're Polish. from Poland. Oh, okay, nice. Okay. Nice. Okay. All right. Thank you very Thank you much. so much. Have fun, Have a y'all. nice day. Bye. You too. Thank you. I tutaj kończy się nasza wyprawa po tym niewątpliwie pięknym miejscu. Pod sklepem niczym w rancho. Ciekawe jest to, że piszą w internecie, że to jest skażone, a pytasz się mieszkańca i nie, w sumie to nawet się tutaj kąpiemy, co nie? No, Tak, ale ale nie gdzieś pijemy Po plaży i nie to jemy. śmierdzi. Ale mówiła, że nie pijemy, nie jemy, no i że połowa ma astmę. No tak, no. Tak czy siak, jeżeli wam się podoba to, co robimy, to pamiętajcie o subskrypcji, zajrzyjcie też na naszego Patronite. No i cóż, do zobaczenia na następnej wyprawie. Bo te pocztówki są dla naszych patronów.